Siemanko moi drodzy, witam serdecznie, a ze mną Piotr Polo-Przywarski. Siema. Widzimy się znowu. Wielu z Was może nie znać Pola, ponieważ jest tu bardzo wielu nowych widzów na tym kanale. Z Polem podróżowaliśmy już parę razy w różnych miejscach, także było jedno pytanko dla nas, gdzie się poznaliśmy, no to właśnie od razu mówię, w Birmie. 5 lat temu. Jest ze mną Piotrek. Witam serdecznie. Dobra, powiedz co ty robisz, od kiedy tu jesteś? Więc tak, w Birmie jestem jakieś 2 tygodnie już. W Mandalajze 3 dni. Przyjechałem na trening podróże baletnika. Idziemy zjeść obiad. Wpadajcie na mój kanał Piotr Polo-Przywarski na YouTubie i zrobimy dobry trening, naładujemy karabiny i zjemy dobre żarcie. Dokładnie. Zapraszam. Link zostawię w opisie. Także będziecie mieli, wejdźcie, subskrybujcie. Ciekawy film. Gdzie byłeś ostatnio? W Ameryce Południowej, tak? Tak, 4 miesiące prawie, 3,5. Tak, podróżowaliśmy razem. Byliśmy razem w Kolumbii, na Dominikanie, Namibia, RPA, Botswana. Ja byłem w Hiszpanii raz u Ciebie, W Hiszpanii, no. Albanii, w Serbii, w Macedonii. No tak, Było no. trochę tych Było krajów. trochę tych krajów właśnie, gdzie byliśmy razem. Jaką miałeś ostatnio taką najciekawszą podróż, żeby ludziom powiedzieć, co mogą u Ciebie na kanale znaleźć? Cały Pacyfik. Zrobiłem wszystkie kraje ONZ-owskie Pacyfiku. Kurczę, z takich chyba ludzi podróżujących na YouTubie to chyba nie ma aż tak intensywnej serii, w sensie wszystkich krajów. Więc jeżeli kogoś ciekawią takie wyspy bardzo odległe, gdzie praktycznie nikt nie lata, no to zrobiłem Palau, Mikronezję, Marshall Island, Kiribati, Nauru, Tuwalu, Tonga, Fidżi, Samoa amerykańskie, dużo. Vanuatu i Wyspy Salomona. No. Czyli cały Pacyfik, słuchajcie, plus jeszcze Papua Nowa Gwinea. Więc to jest chyba taka najciekawsza seria moim zdaniem. No ogólnie cały czas jest trasa, jest intensywny rok. No i ten też będzie mocno intensywny. Ile w sumie masz kraju już? ONZ-owskich 140. Miejmy nadzieję, że w tym roku dojdzie około 25 do 30 krajów. Zobaczymy, jaka będzie predyspozycja i jakie będą możliwości podróżowania. No ale ogólnie w planie teraz jest z nowych krajów Madagaskar, Mauritius, Seychelle, a później San Marino, Karaiby, Grenada, San Grenadyny, St. Kitts, Nevis, Haiti, jeżeli będzie wszystko w porządku, Jamajka, później Iran, Afganistan, Turkmenistan, sporo. A później Afryka, najprawdopodobniej w październiku wyruszę z Polski, z Dębna ode mnie do Kapsztadu motocyklem. Myślę, że około 20 000 kilometrów będę jechał taką trasę. To w tym roku chcesz robić? Tak, w tym roku, pod koniec roku mniej więcej, gdzieś tak w październiku mi się wydaje, że wszystko zrobię i ciekawa trasa, bo cała Afryka Zachodnia, której Ale jak jeszcze... też chcę przez Saharę przyjechać motocyklem? Normalnie, teraz mój kumpel zrobił całą... Da rady tam przejechać normalnie? Tak, Są trasy? Tak. Normalnie jedziesz, autobusy też przejeżdżają. Normalnie możesz sobie wziąć autobus z Maroka przez Saharę do Mauretanii. Przez Saharę Zachodnią. Tak, więc nie ma z tym problemu. Ale to będzie intensywna trasa, no bo najgorsze, wiesz, sam byłeś w Afryce Zachodniej i wiesz, że są łapówki. Patrzcie. Pokazują mu teraz, ile jechał na godzinę. To było 60, a Piotrek, nie wiem ile jechał, ale się boję, że jechał dużo. Powiem wam, że dobry czarodziej. Patrzcie, jak tam gada z nim. I ciągle to się pokazuje. On to my nie jesteśmy pierwsi. Już kolejny w kolejce czeka pan. Cały czas są kontrole, pytania, przekraczanie granic lądem będzie kłopotliwe, załatwianie wiz. Też jest czasami niebezpiecznie jadąc motocyklem. Będę chciał też spać trochę pod namiotem. Ogólnie wszystko mentalnie jest mocno przygotowane, jeżeli chodzi o sprzęt. Też już jest zrobiony research w 99%, bo właśnie mój kumpel jest w połowie tej trasy. Ja miałem z nim robić, ale się nie udało. Tak więc najprawdopodobniej zrobię sam po prostu i ile mi zajmie nie wiem, ale to będzie mocna podróż na pewno. Czyli a najbliższe kraje? Teraz na najbliższe 2 miesiące co? Najbliższe 2 miesiące to jest Madagaskar, Seychelle, Mauritius, San Marino i te kraje na Karaibach. No ja na przykład 2 miesiące teraz mam zamiar spędzić w Tajlandii. W listopadzie już potwierdzone na pewno mam Libię i... W listopadzie? Jakim listopadzie? W marcu, sorry. Libię i Algerię, no i może jeszcze coś, zobaczymy jak długo tam będę mógł zostać, ale tak planuję. No i co tam, i coś jeszcze na pewno dojdzie, ale już bardziej chyba z takich krajów, w których byłem.
Później znowu trzeba wrócić do Tajlandii i tak naprawdę dopiero pod koniec kwietnia gdzieś ruszę. No ale to się okaże wszystko, no. Co w tym roku miałeś najlepszego takiego jeszcze oprócz oprócz Pacyfiku? No chyba wiadomo co, tak? Ale tak muszę sobie pomyśleć, gdzie ja byłem w tym roku, to jest takie... No ale chyba najciekawsza to chyba Rosja była. A, zapomniałem w ogóle, właśnie. tak, kompletnie zapomniałem. Jeżeli komuś chciałbym polecić, to Rosja, bo to jest jakby materiał bez takiego, można powiedzieć, wchodzenia w politykę i pokazanie tego, że jadąc jako Polak do Rosji, nikt Ciebie nie będzie opluwał, nikt nie będzie mówił, że jesteś z Polski, to jesteś zły. Wręcz przeciwnie, bo wszyscy mówili, że fajnie, że Polacy przyjeżdżają, że pokażą, jak to faktycznie wygląda. Zobacz, jesteśmy w Tajlandii, tutaj jest też miliony ludzi z Rosji i nikt tutaj się z nikim nie tłucze, bo jest z Polski czy jest z no Ukrainy. wiadomo. I to ta seria zrobiła ogromne wyświetlenia i każdemu polecam, jeżeli chciałby zobaczyć Rosję taką prawdziwą, bo ja przyjechałem z Polski do Kaliningradu lądem, następnie poleciałem do Sankt Petersburga i wszystko później, całą trasę aż do Mongolii przyjechałem koleją, czyli najpierw do Moskwy i później z Moskwy koleją transsyberyjską 4 dni, dokładnie 81 godzin do Irkucka, później nad jezioro Bajkał i później z Bajkału później już dalej jechałem komunikacją miejską do Mongolii, później Chiny w sumie też były bardzo ciekawe moim zdaniem. Taki fajny rok był w tym roku. Chiny ogólnie są bardzo ciekawe. Dla wielu osób, znaczy ja osobiście tak jak oni się tam zachowują, to nie bardzo mi się to podoba, bo nie ma co gadać, ale ogólnie Chiny same w sobie są tak niesamowicie rozwinięte, a natura jest tak piękna. To jest ogromny kraj, gdzie na dobrą sprawę masz wszystko. Faktycznie oni zachowują się, no my mamy inną kulturę, te ich plucie, harkanie, smarkanie pod siebie. Paweł w poprzednim życiu był Chińczykiem. Ale to jest czasami obrzydliwe, to co oni robią, ale tak jak Piotrek mówił, że to natura jest przepiękna, te góry są tak piękne. Góry Awatara, tam to w ogóle te wszystkie miejscówki tam przy tych górach Awatara. Paweł, ty patrz, dobrze nagrywa. Właśnie chcielibyśmy wam od razu powiedzieć, że mamy dzisiaj bardzo wyjątkowego operatora kamery. Paweł dostał fuchę. Ktoś musi to robić. Palca chyba... Nie trzymasz palca? No, trzymasz, no. Normalka. Właśnie mieliśmy kontynuować rozmowę, ale niestety Polo już... No cóż, co wam mogę powiedzieć? Jak zawsze. No, ja wam tak naprawdę miałem nie zdradzać aż do wyjazdu, że jest Libia, ale pomyślcie sobie to, we wrześniu dostałem, próbowałem tam się dostać we wrześniu, jak byłem w Afryce. Po Mauretanii, wtedy jak był pociąg, miałem polecieć do Libii, z Libii do Tunezji, poleciałem od razu do Tunezji, no bo do Libii mi nie dali wizy. Jak wszyscy, którzy byli przede mną, podróżnicy, dostawali ją bardzo szybko, bo tam pisze, że się dostaje ją chyba, nie wiem, maksymalnie do 2 tygodni. Ja czekałem pół roku na wizę, ja już po prostu byłem przekonany, że jej nie dostanę, bo mówię, może coś, nie wiem, gdzieś w Afryce zrobiłem, mam jakiegoś bana, może mnie nie chcą wpuścić. I początek stycznia dostaję wizę, która jest ważna tylko 3 miesiące. Nie planowałem przez pierwsze 4 miesiące jechać nigdzie, bo miałem być tutaj, miałem tu załatwiać swoje sprawy, ale wyszło tak, że po prostu muszę w marcu tam lecieć, bo boję się, że później drugi raz tej wizy nie dostanę. Także będzie Libia, będzie Algieria, coś jeszcze i później może jeszcze prawdopodobnie zaliczę jeden z krajów Azji, którego nie widziałem, czyli Timor Wschodni. Dzisiaj mi Piotrek wytłumaczył właśnie, jak jest z tym Timorem Wschodnim, jak się tam dostać. Bo ty byłeś, jak wygląda Timor Wschodni? Bardzo fajny kraj, ciekawy, bardzo rzadko odwiedzany. No. Jeden z najrzadziej odwiedzanych chyba w tym regionie. Ale fajny, bo to jest wyspa, która jest podzielona na 2 części. Jedna część należy do Indonezji, druga część należy do Timoru Wschodniego, który w ogóle był pierwszym krajem po roku 2000. No. Jak ja tam pojechałem, to Ile lat temu? Ty byłeś, ile? 4 lata temu tam byłeś? 5. Byłeś tym sławnym youtuberem tam chyba, nie? Z Bazon Travel? Nie, Marcin Sadłoń? Czy to nie tam? Nie, to nie tam. A, myślę, że wy byliście tam razem. Nie, z Marcinem byliśmy w Birmie. A to wtedy ja też byłem, tylko ja się z nimi minąłem chyba wtedy, nie? Tak. No właśnie, pozdrawiamy oczywiście, pozdrawiamy. Nie, ale bardzo fajny kraj, polecam Ci pojechać, bo jest ciekawy, jest bardzo mało vlogów. Mi się wydaje, że jak, też nie chcę się tutaj przechwalać, ale jak ja jechałem w 2019 chyba roku czy 2020, No. to jak ja wpisywałem Timor Wschodni w YouTubie,
to były wojny gangów, były jakiś tam UNICEF i nic, jakiś tam pomoc dla tych, ale to były po prostu filmiki 30 sekund nakręcony filmik, No. miasta, nic więcej, nie było tej konkretnej serii, jak dojechać, co zrobić. Ja zrobiłem, przepraszam, chyba z 8 filmików na Timorze. Bardzo fajny kraj. Właśnie się ciekawy. zastanawiam, jak ludziom powiedzieć, jak ludzie wyglądają w Timorze? Oni są bardziej Azjatami, czy oni są bardziej już Już tak wyglądają tacy jak Malizyjczycy? troszkę już tak jakby troszkę jak Papuasi, Tak, aż? ale z takim zmiksowaniem z Indonezyjczykami. To jest bardzo ciekawe, bo tam też byli Portugalczycy, No. więc tam też teoretycznie takim językiem, który miał być tam urzędowy, był portugalski przez chwilę. A jaki jest teraz? No i oni używają, niektórzy starsze pokolenie portugalskiego, niektórzy używają bahasa indonezyjskiego, Okej. a jeszcze albo ogólnie się mówi w takim jakby ich dialekcie lokalnym. No. I to jest bardzo, kurczę, no ciekawy kraj, przepiękne plaże. Moim zdaniem jedne z ładniejszych plaż w całej Azji Południowo-Wschodniej. Puste, no tak jak tu masz plaże, piękne widoczki, okej, nie ma takich No. gór, ale są piękne plaże, Biały piasek? Biały piasek i nikogo nie ma, Ładnie. kompletnie pusto. Tylko jest problem z dojechaniem, no bo jeżeli chciałbyś, tak jak Ci mówiłem, jeżeli chciałbyś lecieć na Timor Wschodni bezpośrednio, to loty są bardzo drogie, kosztują 300, 400, 500 dolarów w jedną stronę, żeby polecieć i nie latają codziennie, więc po prostu trzeba dolecieć z jakiejś wyspy indonezyjskiej na tą część Timoru Zachodniego, do miejscowości Kupang i tam przedostać się... Kupa? Kupang. I tam Paweł, słyszałeś o miejscowości Kupa? I tam przedostać się autobusem, jakieś nie mam, jechało 20 godzin, 15 No. godzin i dopiero później ten cały Timor zrobić. Ja przyjechałem aż do samego najbardziej wschodniego punktu na Timorze i jeszcze tam jest taka wyspa, nazywa się Jacko Island, która też należy do Timoru, jest taką świętą wyspą, tam nie wolno spać, ale tam wolno sobie na jeden dzień A ile pojechać. dni tam byłeś? 9 chyba, 9. ale zabrakło mi, ja dostałem wysypki strasznej na Timorze. I najgorsza chyba taką miałem w życiu, że przez tydzień w ogóle nie mogłem spać. Cały byłem... Dlaczego? Uczulenie? Poszliśmy chyba, mi się wydaje, że do wody. Jak odszedłem w mokrych spodenkach, otarłem sobie udar No. całe, później wziąłem prysznic i od wody dostałem wysypkę O. na całych udach. Byłem 4 razy w szpitalu. No mega nieprzyjemne, no bo całą noc nie mogłem spać, ciągle się drapałem i tam chłopaki, ja byłem z Arturem i Bazą i oni pojechali jeszcze robić szczyt Timoru i ja już wyjechałem, bo po prostu nie dałem rady fizycznie tego wytrzymać. Dobra, jeszcze ktoś pytał, jak wspominamy naszą ostatnią podróż, to nawet o tym gadaliśmy dzisiaj. Że to Namibii. było o Namibii, RPA, Botswana, no. piękna W podróż. tych wszystkich 3 krajach właśnie było zarąbiste to, że po pierwsze Kapsztad stał się jednym z moich ulubionych i najpiękniejszych miast na świecie, takich dużych miast, jakie widziałem. Namibia, no to w ogóle to była taka petarda, że to aż szkoda gadać. W Botswanie to wodne safari i wszędzie te hipopotamy. No to wszystko tam było super po Dzisiaj prostu. też tak stwierdziłem, że jednym słowem można powiedzieć wolność. No bo my No. sobie wstawaliśmy rano i jechaliśmy tam, gdzie chcieliśmy pojechać. Nikt nam nie mówił, że musicie jechać tu czy tam. Sami sobie wybieraliśmy kierunek podróży, sami sobie stwierdzaliśmy, gdzie będziemy jedli obiad, gdzie będziemy stawać, gdzie będziemy się dzisiaj rozbijać na noc. Te piękne, no w ogóle wiesz, fakt sam, że jedziesz sobie autem i ci wybiega żyrafa na przykład, czy słoń dziki przed samochodem, Przed drogę, no. a to nie jest jakieś tam safari, na które sobie wjeżdżasz, tak zwany game reserve, tylko po prostu na zwykłej Tam autostradzie. safari to była cała Namibia to jest safari w ogóle. No, polecamy wszystkim, Ale- słuchajcie, żeby jak macie możliwość pojechać sobie na Namibia, No. Botswana, przepiękne. Cudownie. A wiesz co mi się teraz przypomniało? Nasze ulubione danie, jakie sobie gotowaliśmy. To zawijana kiełbasa, wyciągana z tego flaka, do tego sos do spaghetti carbonary i makaron. To było, słuchajcie, ohydne, w sensie tam były chrząstki cały czas w tej kiełbasie i my to gotowaliśmy ryż albo makaron i No. kiełbasę trzeba było wyciągnąć z flaka i ten sos. O kurczę, No. słuchajcie, no Nie, to- ogólnie to samo w sobie nie było złe, tylko najgorsze było wyciąganie tych chrząstek. Tak. Jak gdzieś w zębach chrząstka była nagle tak... No to Ale- było okropne, no. No ale no, nie było tam nic innego praktycznie do jedzenia, bo to musimy zjeść to, co jest, że tak powiem, szybkie do ugotowania i że tak powiem komfortowe, Dla- żeby... No, dla mnie w ogóle Kapsztad też pod tym względem był wyjątkowy, że ja do Kapsztadu przyleciałem z Afganistanu. Ja wylądowałem w Kapsztadzie. Ja się poczułem tak wolny, tak było super tam. Mówisz, zobacz, jaka Afryka, co? Normalni ludzie, wszystko. W ogóle
No to jest niesamowite. Wiele osób nawet może się nie spodziewać o tym, że RPA tak naprawdę to jest w większości po prostu kraj, gdzie żyją biali ludzie, no bo to nie jest taka 50% chyba chyba 60 nawet. W Kapstadzie chyba jest No. 50 coś procent. Kurczę, no też Kapstad jest bardzo, bardzo rozbudowany i ludzie z RPA mówią, że Kapstad to jest miasto, żeby żyć, a nie żeby pracować. Czyli No. z reguły ludzie, którzy mają pieniądze, przyjeżdżają do Kapstadu, piękne góry, Lions Head, Tables Mountain, Nie, no to Signal było tak Hill. pięknie. Bardzo dużo drogich nieruchomości, dobre jedzenie z całego świata. Wiadomo, ktoś zaraz powie, o, bo Kapstad niebezpieczny. Ja słuchajcie, byłem w Kapstadzie 4 razy, spędziłem 3 miesiące w tym mieście, mi się nic nie stało. Jeżeli zachowujecie pewne środki ostrożności, jeżeli nie chodzicie sobie w ten sposób po mieście, jeżeli nie bujacie się wieczorami po dzielnicach, gdzie nie powinno się chodzić, to będzie bezpiecznie, ale zawsze mówię, w Polsce też można dostać w ryj za darmo. Ale wiadomo przecież. W ogóle w Kapsztadzie ten hostel był super, co byliśmy. To był hostel, w którym naprawdę się czułeś jak typowy backpackers, Tak, że bardzo. tyle ludzi przychodzi. Zarąbiście tam było. Na maksa I było mówię, fajnie. I tanio, dość tanio, porównując na przykład teraz z polskimi cenami, plus to jedzenie mają pyszną wołowinę No. w RPA. Ja w ogóle nie zapomnę tego zachodu słońca, tak jak pojechaliśmy na tej skale, jak się siedzieliło. Przecież to było tak pięknie. No, też mam ciarki, jak o tym No. sobie teraz pomyślałem. To jest Nie, naprawdę tak piękna miejscowa. Naprawdę, Tam jeździłem no. bardzo często, mieszkałem 2 razy po miesiąc, siedziałem czas w Kapstadzie i jeździłem praktycznie cały czas na tą skałę i za każdym razem był taki piękny No. zachód słońca, że to jest niebywałe. Pięknie. Ja Kapsztad naprawdę, po tym jak byłem tam pierwszy raz, Grzesiu, wrzuć te ujęcia. ujęcia, no bo tam było naprawdę... Kapsztad trafił do miast, moich ulubionych, takich super miast, dużych na świecie, jakie są, takie najlepszych. Mam oczywiście Bangkok, bo Bangkok kocham, Hongkong, Kapsztad, Tokio kocham też, Tokio mi się też podoba, chociaż bardziej ostatnio jak byłem, to bardziej mi się już podobało Osaka niż Tokio, ale też lubię Tokio. I Rio de Janeiro ma też taki O, Rio de Janeiro to samo, to jest u podobny- mnie też czołówka, podobny totalnie. Klimat, bo to jest tak, masz plażę, na dobrą sprawę 10 I minut góry. i masz góry z tyłu, No. i masz właśnie dobre jedzenie i jest wszystko... No, Rio de Janeiro masz- też jest na pewno takim no. miastem, które należy do ulubionych moich. Tam to mógł zawsze przyjeżdżać. Stajnie fajnie. Mieszkać? Raczej nie. Bo też jest niebezpiecznie. Lepiej wiadomo, Rio. jak mieszkać, to w bezpiecznych miejscach się mieszka, no bo masz jednak ten spokój. Tak. Ale żeby odwiedzić, zawsze mogę. Dobra, ile na start odłożyć według Was kasy, żeby pokorzystać z życia z podróżami, co? Motelami, z motelami i tak dalej, czy z hostelami raczej. No ile to? O kurczę, teraz, To jest ciężkie pytanie. teraz tak ciężkie naprawdę. pytanie, bo to zależy ile kto wydaje. Ja na dobrą sprawę, będąc w pierwszej podróży, w pierwszej, tej długiej, tylko też to były inne czasy. Ja miałem, To były zupełnie inne ja miałem 16 tysięcy złotych, ja przetrwałem 9 miesięcy. No. Ale teraz się nie da. Moim zdaniem teraz loty podrożały przede wszystkim, ale moim zdaniem, jeżeli Spokojnie. ktoś doleci do Azji Południowo-Wschodniej, na dobrą sprawę, jest w stanie lądem zrobić całą Tajlandię, cały Laos, Kambodżę, Wietnam. Malezję, Wietnam, Birmę. ewentualnie można polecieć do Birmy, można polecieć na Filipiny, Ja bym do Chin pojechał. do Chin. Chiny były bardzo tanie. Powiem Wam tak, szczerze, moim zdaniem da radę spokojnie za te 100 zł Dziennie. dziennie być w jakimś tu kraju Azji Południowo-Wschodniej, żeby sobie zjeść w knajpkach na nich, nie gotować, jakiś hostelik sobie, raz na jakiś czas prywatny pokój, bo to jest bardzo ważne, trzeba. bo psychicznie się szybko zajedziecie. Dużo ludzi mówi, sobie jadę tutaj 5 miesięcy w Azji i po 3 miesiącach w hostelach mówi Piotrek, tutaj ja jestem zmęczony, co mam robić, męczy mnie to wszystko. No. Prywatne pokoje muszą być raz na jakiś czas, odpoczynek, troszkę wolniejsze też podróżowanie, bo jak gonicie za szybko, tempo jest po prostu zbyt intensywne, to Was to wymęczy. Są problemy zdrowotne, czasami są problemy żołądkowe, nie wiem, boli Was głowa, cokolwiek. Zdarzają się takie sprawy, nie wiem, ucieknie Wam autobus, ucieknie Wam samolot. To wszystko gdzieś tam sprawia, że później człowiek jest bardziej zmęczony tym wszystkim. Ale no ile? Myślę, że 3000 zł, kurczę, da radę na jeden miesiąc. No. Myślę, że nawet dałoby radę tanie. Teraz byłem w Tajlandii, na Koh Samui płaciłem 800 zł na miesiąc. Myślę, że da radę znaleźć hostele w takich samych cenach, czy w podobnych i bardzo tanie jedzenie. Właśnie mi się wydaje, że to wszystko zależy przede wszystkim, jak będziecie po takiej Tajlandii jeździć, gdzie jeździcie, bo
Na pewno Samui się da tanio, Bangkok się da tanio, na górze Chiang Mai się da tanio. Są miejsca, gdzie się da tanio, Chiang Mai było bardzo tanie. ale jak pojedziecie na przykład na Koh Lipę, no to są kosmiczne ceny. Na Phuket też tanio nie jest. Na Pipi pół na pół, powiedzmy. Kurczę, nie ma źle. jeżeli jest hostel, to jest do zrobienia. Tak, Ja zawsze no. mówię, że w każdym miejscu na świecie, nawet tam, gdzie są turyści, to miejscowi też gdzieś muszą się stołować. jasne, że tak. I ja na przykład jak byłem w Mozambiku, na Tofo Beach, to było tak, że były same knajpy pod turystów i mówię, kurczę, gdzie są te knajpy dla miejscowych? I powiem Ci, że była taka sytuacja, że wchodziło się na market i były takie jakby stragany, przez które trzeba było dosłownie przejść w ten sposób, bo było tak wąziutko No. i później wychodziłeś, byłeś w środku i tam miejscowi jadali obiady za na przykład $1. I ja mówię, kurczę, na mieście $15 obiad, a tutaj No. $1, na przykład są $1,50, więc można było i zawsze na świecie są takie miejsca, gdzie ci lokalni po prostu się stołują i takie miejsca, jeżeli znajdziecie, to będzie bardzo tanio. Tak, ale w ogóle też co do Chin, to dla mnie Chiny w tym roku były naprawdę czymś takim, że ja byłem przekonany, że w Chinach jest drożej. A, w Chinach hotele są mega tanie. Hostele bardzo tanie. Tak, ale naprawdę idziecie do dobrego hotelu, za które płacicie tak śmieszne pieniądze, że moim zdaniem w Tajlandii nie znajdziecie takiego Nie ma hotelu za szans, takie pieniądze. nie ma szans. Bo i w ogóle no, te hotele tam były fajne całkiem. Jedzenie też można bardzo tanio jeść. Ja płaciłem za hotele. Transport w Chinach też, jakby nie patrzeć na szybkie pociągi, Zwykłe pociągi są bardzo tanie. to transport jest taniutki, no. Ja płaciłem za hotele po 60 zł prywatne, 2 No. łóżka, 70 zł. Hostele kosztowały po 30 zł. No. Bardzo ładne, zadbane, czyściutkie. Jedzenie było bardzo tanie i bardzo duże porcje. Za każdym razem byłem zadowolony. I tak jak mówisz, pociągi. Szybki pociąg jest drogi, ale drogi, no tam 250 zł na przykład. Ale pociągi takie zwykłe No. kosztują 20 zł, 30 Tak. zł. Jak jeździłem takimi normalnymi, to były bardzo tanie, naprawdę bardzo. No tylko było tak, że wiecie, kuszetka, ja z Alą, 2 Chińczyków i co chwilę tak No, to jest... To beka, chrapali całą noc, a normalnie tak chrapali, że Ala w nocy się budziła i mówi, proszę obróć się na bok, bo nie da się spać. Tak głośno, no ale pierdzenie to już była przesada totalna, nie? To jest zamknięci w czwórkę, drzwi zamknięte, a ten wali bąka za bąkiem, nie? To jest klasyka w Chinach. To jest, no... Ale myślę, że warto tam pojechać i Na pewno zobaczyć, warto. jak to wygląda, tym bardziej to jest wielki kraj, mówiliśmy to wcześniej, jest co zwiedzać i ja teraz byłem prawie miesiąc i tam można powiedzieć, że prawie nic nie zobaczyłem. bo No, to jest tak nie, no ogromny- Chiny są przeogromne, tak ogromny ale właśnie kraj. to jeszcze by było warto, jak przyjedziecie już do Tajlandii i chcecie ruszyć sobie w trasę dalej, to pamiętajcie, że każdy kraj tu już później dalej jest po prostu tańszy, bo pojedziecie do takiej Kambodży, jest już moim zdaniem taniej niż Tajlandii. Pojedziecie do Wietnamu. Malezja jest tańsza, Wietnam jest tańszy. Wietnam jest tak Laos tań. jest Dla mnie Wietnam jest tańszy. chyba najtańszym krajem w ogóle na świecie, jaki był, jaki zwiedzałem, W bo Wietnamie hostele są, nie wiem jak teraz, ale były po $2. no ja płaciłem chyba zawsze, tak nie wiem, po $4 to już ze śniadanie były po prostu, nie? W ogóle przejechać Wietnam to też, jak ja sobie obliczyłem, przejazd Wietnamu kosztował na motorze, nie licząc samego motoru, to były takie grosze, że aż po prostu nie wierzyłem na sam koniec, jak to podliczyłem. Ja kiedyś, jak zrobiłem podsumowanie, to wiadomo, to był ten rok 2018-19, to ja liczyłem i były 3 kraje, w których udawało mi się spędzić dzień poniżej $10. No. Hostel, jedzenie i w niektórych nawet miałem No. motoskuterek wynajęty. To był Wietnam, Sri Lanka i Indonezja. No, Sri Lanka To też była tania mocno. 3 kraje, gdzie śpiąc w hostelach, jedząc lokalne jedzenie, korzystając z transportu lokalnego, płaciłem mniej jak $10 za dzień. No. Wiadomo, teraz będzie drożej, ale powiedzmy, że nawet będzie $20-18 spokojnie do zrobienia. No, ale moim zdaniem jak ktoś chce naprawdę jest zmobilizowany do tego, żeby sobie tylko podróżować i tak dalej, to da się docisnąć tak, że Wiadomo, można jeżeli dać nie radę. będzie palić papierosów, Pić. pić alkoholu, Imprezy najwięcej pieniędzy na pewno zjadają, na 100%. imprezy, wycieczki, No. większość rzeczy można zorganizować na własną rękę praktycznie. Dokładnie tak. Dobra Polo, top 3 najlepszych krajów. Ja nie potrafię na to odpowiedzieć, ale może ty Słuchaj, potrafisz. przed sekundą, jak spacerowaliśmy, No. zaczepiły mnie te dziewczyny i zapytały mnie o to samo pytanie top 3 najlepszych krajów i ja nigdy nie potrafię odpowiedzieć. Myślę, że możemy to rozdzielić na kontynenty i ja bym powiedział tak, moim zdaniem najładniejsza natura w Azji Południowo-Wschodniej Indonezja, a typowo jeżeli chodzi o plaże, to bym powiedział Filipiny. Ja też. Filipiny na pewno się pod tym podpisuję, no. Jeżeli chodzi o najbardziej autentyczny kraj w Azji Południowo-Wschodniej, powiedziałbym, że Birma. Birma, tak.
jeżeli pojedziemy teraz na kontynent Ameryki Południowej, to moim zdaniem najładniejszy kraj, najciekawszy to Peru, bo ma i góry, i wybrzeże, Dla mnie Boliwia. i najlepsze jedzenie. Boliwia jest też rewelacyjna. Brazylia, ogromny kraj, ale w sumie wszystkie, Kolumbia, wszystkie kraje mi się bardzo naprawdę, podobały. ja bym taki, w którym, nie wiem, w którym najlepiej się, może Patrz, nie najlepiej, ciężko powiedzieć, jeżeli to się kurde. mówi, masz, Argentyna też możesz jest wybrać, przepiękna. możesz sobie wybrać do jednego kraju bilet z danego kontynentu. Gdzie byś poleciał do Ameryki Południowej, jeżeli miałbyś teraz możliwość polecieć? Teraz to myślę, że lecę do Brazylii, ale pomyśl sobie też o Argentynie. Pomyśl jak Argentyna ja bym jest. poleciał teraz do Nie Argentyny, dość, że Buenos Aires, bo ja nie piękne, byłem ja super. nie byłem na południu, chciałem jeszcze zobaczyć południe Argentyny. Pomyśl sama Patagonia jak wygląda, przecież Patagonia jest tak cudowna. Kurde, no ciężko, w ogóle cała Ameryka Południowa jest piękna. Ja ostatnio też oglądałem program o Chile, to przecież Chile to pół kontynentu, 3/4 kontynentu w długości zajmuje. Wiadomo, nie jest szerokie, ale jest też długie. W Chile też było, na pustyni też fajnie było. Kurde, ciężko powiedzieć, no tam to jest, no Kolumbia. Zawsze to pytanie jest trudne, no bo Bardzo w jednym trudne. masz dobre jedzenie, w jednym są ładne dziewczyny, w jednym są ładne plaże, tu są ładne, nie wiem, trekkingi, cokolwiek. Każdy musi to też patrzeć ze swojej perspektywy, co to lubi. Jeżeli ktoś robi, nie wiem, trekkingi, to wybierze inny kraj. Jeżeli ktoś lubi plaże, No tak, wybierze inny no kraj. tak. Jeżeli bardziej podróżuje kulinarnie, to inny kraj na przykład, więc to ciężko, bo to każdy myślę, że powinien patrzeć po prostu z własnego punktu widzenia, bo No, no, takie wiecie, sugerowanie się, bo ktoś tak powiedział. nie, każdemu się co innego podoba, taka jest prawda. Bo tak samo jak ktoś powie najładniejszy kraj w Azji, no ale popatrzcie jaka Azja jest ogromna. Azja to jest Azja i południowo-wschodnia, ale ludzie Azja też- to już jest też Turcja i to jest też ludzie- Afganistan. Ludzie też nie myślą takim, I to jest też Rosja. ludzie też nie myślą o takim kategoriach, No. zawsze myślą o Azji tutaj, ale tak faktycznie mówisz, nie wiem, Kirgistan był piękny, No tak, Kazachstan był Kazachstan piękny, jaki piękny, Uzbekistan. dokładnie. Te kraje są naprawdę tutaj rewelacyjne i jest co zwiedzać. Przecież w Kirgistanie jak ja byłem w górach tam, jak się jedzie pod Lenin Peak, to są tak pięknego. W ogóle Konie biegające wszędzie, to jest coś Ne pięknego. Nepal, pojedźcie do Nepalu, Himalaje zobaczyć. Mongolia. No do Mongolii w tym roku planuję można, pojechać. można, wiesz, można tak wymieniać i wymieniać, no dobrą sprawę. Azja to jest naprawdę... Azja to jest taki kontynent, że to... Co on tak trzecie? Bo próbuję nas coś naciągnąć. Wiadomo. Chińczyki mają hajs, to trzeba ich naliczyć na coś. No ale to tak. No dobra, a teraz wróćmy do tego, co musimy wrócić. Nagrywaliśmy chyba z 5 minut, niestety się nie nagrało. Jakie wydarzenie zmieniło coś w Twoich podróżach i w podejściu do życia? No to mówiłem, to są rzeczy, które były najniebezpieczniejsze. Każda sytuacja, która była... Czemu on tam mordę tak właśnie darł? Będzie ciężko się robi wywiady tutaj, że tak powiem, na świeżym powietrzu, bo Wszyscy krzyczą. wszyscy krzyczą, ale tak faktycznie rzeczy, które zmieniły jakby podejście do podróżowania, no właśnie na pewno rzeczy niebezpieczne, bo one sprawiają, że bardziej szanujemy swoje życie, swoje zdrowie. Jak mówiłem, byłem młodszy, byłem mniej rozsądny, wchodziłem taki, wiecie sobie, a tutaj sobie na fawelę, tutaj sobie wchodziłem na slumsy do pewnego momentu, aż się podchodzi gościu i wyciąga pistolet i wtedy mięknie faja, miękną gacie i wtedy już stwierdzasz, że nie warto wchodzić w takie miejsca i można wejść mając kogoś Lokalnego, znajomego tak, albo coś, bo lepiej nie wchodzić i nie ryzykować swojego życia i ja opisałem wszystkie moje najniebezpieczniejsze jakby historie w książce, którą można nabyć w formie e-booka na przywarski.pl. Polecam, słuchajcie, bo naprawdę moim zdaniem 19 rozdziałów bardzo zwariowanych, takich mocno prywatnych z mojego życia i tam jakby opisuję te wszystkie sytuacje, które były niebezpieczne, dziwne, nie powinny się przydarzyć, bo właśnie wchodziłem w złe miejsca, albo znalazłem się no, nie tam, gdzie powinienem w danym momencie. Ale wiesz co jest najlepsze właśnie w takich sytuacjach? Że się później najbardziej pamięta. Tak. Te najgorsze sytuacje, właśnie w moim podróżowaniu najbardziej się odbiły te sytuacje właśnie na przykład, nie wiem, Maroko, jak myślałem, że mnie porwali. Bangladesz, jak mówili, że mam przejść na islam, że mam zostać muzułmaninem. Ale wiecie, teraz to ja bym do tego ze śmiechem podszedł, bo było, nie ma problemu, dawaj ten Koran, dawaj, bym sobie udawał, że sobie czytam, dzięki mordo, inshallah, dziękuję, na razie, wiesz. Mieliśmy wtedy mniejsze doświadczenie. No dokładnie, ja wtedy byłem wystraszonym dzieciakiem, wiesz, przyjeżdżam do takiego Bangladeszu, a Bangladesz jest
Ja spokojnie mogę powiedzieć, że to na pewno jest jeden z takich najgorszych krajów na świecie. Bardzo intensywny. Bo to jest tak intensywny, tam chaos to jest normalka, nie? Później wam powiem trochę ciekawostek o Bangladeszu. Tylko na początku muszę znaleźć swojego kierowcę. Powiem wam tak, na pewno muszę iść zgolić brodę dzisiaj, to po raz, bo znowu podszedł do mnie kolejny muzułmanin. No ten by chciał mi pomóc, ale wydaje mi się tylko ze względu na to właśnie, że myślał, że jestem jednym z nich. Także muszę iść na pewno to zrobić. Coś wam jeszcze miałem powiedzieć. Dobra, jak sobie przypomnę, będę nagrywał dalej. Ja się wystraszyłem tę sytuację, ale ląduję w Dace, a tam tuk-tuki okratowane całe, wiecie, ludzie dziwni, inni tacy. To już nie to. W Indiach jest tak, że jest ten chaos, ci ludzie są zaczepni, ale ci ludzie jednak są spokojni. Oni jednak po tym Gandhi mają to, że wiecie, wszystko można załatwić spokojnie. Coś sobie tam pokrzyczą, poszarpią się, ale jakoś w Indiach ja się bezpiecznie czułem. A ten Bangladesz jest taki wzrok. A w Bangladeszu już taki się nie czułem, nie? Już tam naprawdę czułem, że to jest taki radykalny islam, że już... Ale teraz bym miał totalnie wyrąbane na to, wiecie, to było po prostu małe doświadczenie podróżnicze. I tak samo pierwszy raz, jak mi wyciągnęli pistolet też na slumsach, na faweli, to wtedy też się wystraszyłem. Teraz jak się to stało i przez to, gdzie ja byłem w tych ostatnich krajach, wiesz, gdzie ta broń była wszędzie, jak była, wiesz, Somalia, Afganistan, Jemen, wiecie, cały czas tą broń się widziało, to ten gościu wyciągnął pistolet, a ja do niego spokojnie, już idziemy, wiecie. Trochę inaczej, ale to są sytuacje, które nie powinny się wydarzać, bo no jednak to nie jest potrzebne, bo to zawsze coś zostawia w tej głowie. Ale z drugiej strony nie zaczął opowiadać. No, wiadomo, później też to doświadczenie jest większe. No tak. I inaczej się do tych rzeczy podchodzi, bo już jak któryś widzisz raz z Wiesz, jak rzędu... się zachować. Tak, jak któryś To raz jest z przede rzędu wszystkim ktoś ci ważne. wyciągnie, nie wiem, broń albo No. jest jakiś problem, to już wiesz, jak to na przykład załatwić. No tak, ale to doświadczenie, jak ktoś mi mówi, czy wiesz, nie boisz się jechać do tego kraju, do tego. No, ale to już po tylu latach podróżowania już wiesz, jak masz do czego podchodzić, jak do ludzi podchodzić, jak się zachować, wiesz, co możesz, czego nie możesz. No i wtedy jest zawsze lepiej, no. Ja zawsze mówię, że w Polsce też można w ryj dostać. Ale jasne, że tak. W ogóle większość tych krajów, co ludzie mówią, że są tak niebezpieczne, to tak naprawdę niebezpieczne, to one są w telewizji, w internecie, a przyjeżdżasz, są zarąbiści ludzie. No i tak jest prawda. No wiadomo, są takie, które nie są miłe dla ludzi, ale... Media bardzo często kreują propagandę i tak. to wygląda tak, jak wygląda. I ja w tych krajach, gdzie ludzie mówili, że będzie najgorzej, z reguły Bliski Wschód, Irak, Pakistan. No. W ogóle w Pakistanie tyle razy, ile zaprosili mnie na jedzenie do domu, poczęstowali czymkolwiek, to w żadnym innym kraju tak chyba W Pakistanie nie było. byli jedni z najmniejszych ludzi, naprawdę. W Pakistanie ja przez internet się spisałem z typem, z gościem, który mnie wziął do siebie do Karachi, dał mi kierowcę prywatnego, codziennie mnie na śniadanie zapraszał, dał mi pokój w ogóle osobno. Ja szedłem na zakupy, on mi pieniądze daje na zakupy, że chcesz coś kupić. Ja mówię, ja nie chcę, ja mam pieniądze. Mówi, nie, masz. Przede mną, jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, gdzie mój pan kierowca, którego mi dał nasen, że po prostu ten pan za mną jeździł. Super, pokazuje mi właśnie miasto. A powiem wam, że to miasto jest tak ogromne, że jest co pokazać. Powiedział, że będzie za mną jeździł jakieś 2 dni. Dzisiaj, jutro. Ogólnie jestem tutaj 3 dni. Że jest naprawdę fajnie, bo dużo do zobaczenia i dużo z nim zobaczę. Tam są naprawdę, ja w ogóle jestem cały czas w kontakcie z tym gościem. To jest jakiś tam adwokat. Przemili ludzie tam byli. A kto by sobie pomyślał, jak ja jechałem pierwszy raz do Pakistanu, to szczerze, to nie wiedziałem, co mnie tam spotka. Bo nigdy nie wiesz. A tu się okazuje, że to jest naprawdę świetny kraj. Ale to jest też ciekawe, jaka jest różnica między Pakistanem a Bangladeszem. Gdzie kiedyś to był Pakistan i to był Pakistan. A to są tak różne kraje. No też gadaliśmy dzisiaj na temat tego Bangladeszu, że ja w ogóle, jak ja przyjechałem, to ja byłem w nocy, spałem na lotnisku, pogryzły mnie komary, rano poszedłem załatwić wizę, pukam do okienka i gościu taki, wiesz, śpi tam z tym okienku, budził się, mówi, co ty chcesz? Ja mówię, wizę. Jaką wizę? Ja mówię, chłopie, do Bangladeszu. On tak patrzy na mnie. A nie musiałeś wcześniej załatwiać? Nie, na on arrival. Ogarnąłem tą wizę, powiem, że wysiadłem, ja mówię, ja nie wiem, gdzie ja chcę jechać. Ja wsiadłem w autobus miejski i pojechałem tym autobusem miejskim po prostu przed siebie, dojechałem gdzieś, zobaczyłem jaka jest dzielnica, zabukowałem hotel i ludzie w Bangladeszu są bardzo ciekawi turystów. Jeżeli ja stałem z telefonem w ten sposób, na sekundę patrzyłem na mapie, to oni nagle w 10 taką mnie otoczyli, wszyscy, i stali i tak o. I każdy się patrzy. No. I tak podchodzą do was, albo nie wiem, jecie sobie obiad w knajpie na przykład, siadacie sobie przy stoliku,
podchodzi, nie wiem, 5 chłopak taką z telefonami i was nagrywa. I takie, kurczę, no to było ciekawe, albo też miałem sytuację, jak mieliśmy szczura w restauracji. I ja zjadłem obiad, mówię do gościa, kurwa, mówię, tu szczur biega, no nie? A on gdzie? Ja mówię, tutaj. A on, to nie szczur, to mysz. Ja mówię, ale biega tutaj. On mówi, ale po stole ci biega? Ja mówię, nie. No to co ci stało? Także pod tym względem manga też był intensywny. No, No, ja też próbowałem, czekaj, tylko ci dokończę, próbowałem wyjechać 3 razy, coś tam zwiedzić i ja nieraz nie udało mi się wyjechać z tej dzielnicy, bo było tak tłocznie, że spędziłem godzinę w korku i zrobiliśmy, nie wiem, 200 metrów. No. Ja w Bangladeszu właśnie w pierwszą noc od razu miałem taką sytuację, że... O, czekaj, bo pauza. A dobra, zaraz. Że jej nigdy nie zapomnę właśnie, jak w pierwszy wieczór idę sobie zjeść kurczaka, a to właśnie przyjechałem, tam już było późno, wszystkie te tuktuki zakratowane, chaos pełny. Idę sobie zjeść kurczaka, dosiada się do mnie właśnie taki stary muzułmanin z taką brodą. Opowiada, a początkowo mi mówi, zaraz, jesteś muzułmaninem? Nie, tu będziesz. No i wtedy mnie poty oblały. Ale to było właśnie to niedoświadczenie podróżnicze. Teraz bym powiedział, no dobra, No, dawaj, nie ma wariacie. problemu, mordo, wszystko dla Allaha, dawaj, spoko. Jeszcze bym zjadł z nim tego kurczaka, byśmy się napili szejka, bym poszedł do domu. A wtedy się tak wystraszyłem, mówię, ja pierwsze, zaraz mnie tu zabiją. No ale to tak było, no, nie ma co gadać. No ale to są właśnie te fajne przygody. A jaką miałeś jeszcze niebezpieczną taką totalnie niebezpieczną, że czułeś, że już masz takie totalne kłopoty, że już możesz, nie wiem, W Peru, jak chcieli mnie pociąć w hostelu, jak szedłem na ten pijak, co? naćpany gościu, no, No, jak to szedłem, pamiętam też, no. Jak szedłem na Machu Picchu w nocy gościu, to chciał mnie pociąć nożem. Skończyła się sytuacja, jak policja nas po prostu zgarnęła. No, ta sytuacja w Rio, gdzie wyciągnęli broń. No. Miałem też takie sytuacje, można powiedzieć, gdzie sam doprowadziłem do tego, na przykład jak byłem na Bali, poszedłem na surfing w złe miejsce, o złej godzinie, kiedy już były te prądy wsteczne, kiedy już woda się cofała i ja na przykład płynąłem, wiesz, 10 metrów do przodu, A to do tyłu ciągnie, a 20 no. mnie cofało i po paru minutach, wiesz, miałem spuchnięte barki i ja już myślałem, że na przykład tu się kończy mój żywot. No i wtedy się panika zaczyna, to jest najgorsze. To jest Wtedy najgorsze, organizm że się 2 razy mocniej męczy. Każdy teraz powie, o, ale przecież wiesz, to trzeba płynąć w lewo albo w prawo, a nie prosto. To jak się mówi fajnie, jak siedzisz przed komputerkiem Tak. czy przed telefonem, ale jeżeli jesteś w takiej sytuacji, gdzie nagle próbujesz sobie płynąć i się okazuje, że nie płyniesz, tylko cofasz się, No. to uwierzcie To mi, już że się nikt wtedy nie nie myśli zaczyna. w żaden sposób racjonalnie. No. Sporo było takich sytuacji, sporo, naprawdę tak się wydaje, ale jakbym tak posiedział, pomyślał o tym wszystkim, to jednak trochę tego było. Tak, no i właśnie ktoś też jeszcze dążyłem cały czas do tego pytania, jak to ktoś zadał. Czy miałeś kiedyś sytuację, że sobie już pomyślałeś, pierdolę, wracam do chaty? Bo ja na przykład nie. Ja na przykład... Aż taką, żeby... Ja nie miałem nigdy aż takiego... Byłem zmęczony, byłem, wiesz, przebodźcowany. Teraz ostatnia podróż mnie tak zmęczyła, że już chciałem po prostu wrócić, ale to nie było tak, że ja chciałem wrócić, bo mam dość podróżowania, tylko byłem zmęczony po prostu. Nigdy- Ale nie tak, że była załamka totalna Nigdy już. nie miałem takiej sytuacji, faktycznie nastraszyłem się wielokrotnie, No. ale psychicznie chyba już jesteśmy na tak wysokim poziomie, że Tak. ciężko nas złamać. I druga sprawa jest taka, że ja nigdy nie wróciłem do domu. Nie było tak, że coś mi się stało, czy nie wiem, okradli, czy coś. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, udanych wakacji. Przepraszam, nagrywamy. Pozdrawiamy. I nigdy nie było takiej sytuacji, że coś mi się stało. No. I wstałem na drugi dzień i mówię, nie no, wracam do domu, jestem No. zmęczony, przytrafiło mi się coś przykrego. Nie no, wstawałem rano, mówię, trzeba zacisnąć zęby. I jechać dalej, i no jechać wiadomo, dalej. no. I nigdy nie wróciłem, tak jak podróżuję 8 lat regularnie, 140 krajów, nigdy nie było tak, że wstałem i mówię, nie no, coś tam, No. nie wiem, nawet mając czy dęgę, czy cokolwiek, po prostu budziłem się, przetrwałem te najgorsze momenty, mówię, dobra, dociśniemy Idziemy podróż do dalej. końca. No Ani tak. razu nie wróciłem, wcześniej nie zaplanowałem. No ale właśnie moim zdaniem to jest ważne to, że w głowie mieć ten mental taki, że wiesz gdzie chcesz, co chcesz robić i tak dalej, a nie, że takie coś cię złamie. Bo jak takie coś cię łamie, Tylko to... to jest kwestia czasu i też tego doświadczenia No. i tych wszystkich przeżyć, bo inaczej, jak kurczę, pewnie gdyby tak się stało, nie mając w ogóle doświadczenia, to pewnie mogło być inaczej, ale że to się No. gdzieś tam z czasem wszystko zbierało, Nie tak? no, doświadczenie jest najważniejsze. Moim zdaniem właśnie jak ktoś zaczyna podróżować, to nie może od razu się wywalić, wiesz, polecieć do Afganistanu czy polecieć gdzieś. Spokojnie, zacząć od normalnych krajów, nauczyć się tego wszystkiego i dopiero zwiększać te limity swoje.
Dziękuję, Polo. Drodzy. Zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do Pola na kanał. Wbijajcie, bo dużo fajnych podróży w tym roku. Pozdro. To jeszcze nie koniec tego odcinka, bo Wam muszę pokazać, co tu się jeszcze wyprawia tym razem na Pipi. Przyjechaliśmy z ekipą obozową. Paweł dalej tatuje plecy. Dzisiaj będzie leciał na 2 igły. Tajskie wzory Sagiant, czyli święty tatuaż wojowników. Będą mu na 2 bambusy. Nice. Bolało? Dobra, skończone. Patrzcie, kolejne. Jak było? Bolało, co? No tak, 50-50. Zaczynamy nasze freak fighty. 4 naszych zawodników dzisiaj będzie walczyło. Dobra. O, tylko lekceważył. Dawaj go, dojedź go! Dawaj mu! Dawaj, Maula! Właściwie grzyby wjechał. Ja. No wesoło będzie, żeby nie było jakiejś niespodzianki. Mateusz, lewy! Lewy! Zaczekaj, lewy! Lewy! Tak! Tak, lewy! No i czas się zbierać. Z Pipi idziemy właśnie na prom. Tylko jeszcze trochę ładnych widoków chcę Wam pokazać. Powiem Wam, że w tym roku jakiś dziwny jest styczeń. Codziennie zachmurzone, a wieczorami też w ogóle. Naprawdę nie pamiętam przez ostatnie lata, żeby kiedykolwiek taka pogoda była. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Zapraszam Was jeszcze raz do Pola. Naprawdę robi świetną robotę. Znamy się już praktycznie, nie pamiętam, czy 6 lat, czy 5 lat. Chyba 6. Chyba tak. No, zdecydowanie Polo jest takim moim najlepszym ziomkiem podróżniczym. Jak normalnie, nie wiem, czy mógł z kimś podróżować, z nim zawsze się dobrze dogadywaliśmy w podróży. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie, żeby zostawić suba. Pozdro.